na Bali, Zidimen, gdzie po drugiej stronie widzimy wspaniałą górę wulkan. Dzisiaj wykonam bardzo szybki makijaż specjalnie dla Was. Cheryl jest make-up artist. Wykonam na początek, nałożę bazę. Baza Make-up Mixer bardzo dobrze nawilża skórę. Nakładam ją za pomocą gąbeczki. Chodzi o to, żebyśmy mogły wyjść na dzień, kiedy jest słońce, kiedy mamy wyższą temperaturę. Tak, aby utrzymywał się jak najdłużej, abyśmy wyglądały w nim świeżo, delikatnie i byśmy się w nim bardzo dobrze czuły w takim otoczeniu. Teraz wykorzystam bazę, baza Strobe, delikatnie taka różowa. Przepięknie rozświetla skórę. Nakładam ją na nosek, kości policzkowe, brodę i środek czoła. Nałożyłam ją jeszcze przed zastosowaniem podkładu. Teraz za pomocą pędzelka, takiego płaskiego do podkładu, nałożę podkład MAC Pro. Ten podkład bardzo wspaniale nam się wtapia w odcień skóry. Jest to podkład HD, który daje taką taki delikatny wyraz satyny na twarzy. Teraz delikatnie zblenduję jeszcze ten podkład pędzelkiem. Używam takiego dłuższego pędzelka do blendowania, delikatnie zaokrąglony na zewnątrz. Pozwalam ją pracować w wielu płaszczyznach i bardziej na płasko i również bardziej, zobaczcie, prostopadle do twarzy. Wtedy mogę zataczać delikatne kółka. Ta paletka cieni jest zbudowana z jasnych odcieni i takich delikatnie łososiowych, ciepłych, maty i blaski. Dzięki temu mogę je użyć jako rozświetlacze do twarzy, a jednocześnie będą mi służyły jako też zmatowienie pewnych elementów i ten kolor, on będzie mi służył też jako korekta, ale już na sucho nałożona pod oczy. Ten cień jest matowy. Jednocześnie wspaniale rozświetla wszelkie cienie pod oczami. Ivory, bardzo miękki, delikatny odcień, który użyję jako zmatowienie twarzy w tych miejscach, w których nie chcę, aby się twarz świeciła, a mianowicie ta część dolna kości policzkowej, miejsca pod noskiem, w kącikach ust, czoło, omijając część centralną. Nazywam to modelaż przez mat i strobing, czyli rozświetlanie, ale kontra mat. Powieki, aż tutaj do kącików. Zwróćcie uwagę, że dzięki zmatowieniu, czyli odwróceniu sytuacji twarzy, w tych miejscach, w których nie chciałam, aby ona się świeciła, pojawił się naturalny strobing, czyli rozświetlenia na kościach policzkowych, na nosku, na brodzie, nad łukiem kupidyna i na centralnej części czoła. Oczywiście możemy je wzmocnić jeszcze przez na przykład naddanie takiego miękkiego odcienia różu, który jeszcze nam silniej rozświetli miejsca, które pragniemy mieć jeszcze bardziej wzmocnione. Teraz wykorzystam paletkę cieni. Te brązy służą nie tylko jako cienie do oczu, ale również można nimi wykonywać świetnie strobing, ponieważ te jasne odcienie bardzo pięknie też modelują twarz. A little more, I put
shadow of your nose. I love your nose contour. To ten pędzelek jest dość duży, ale przez to mogę nim bardzo lekko pracować i wolę dodawać tego pigmentu, wzmacniać intensywność, niż nałożyć od razu zbyt wiele. Także moje przyłożenia pędzelka, zwróćcie uwagę, jest jakby bardzo, bardzo delikatne i po prostu wolę kilka razy powtórzyć ten sam ruch, aby nabrał pigmentacji ten fragment, na który nakładam. Na taki bardziej płaski i delikatnie również tego odcienia nałożę pod kości policzkowe, lekko modelując ten policzek. Do środka, aby wydłużyć bardziej twarz. Technik mamy bardzo dużo, używamy tutaj takie najprostsze. Użyjemy technikę dla makijażu Spotlight, czyli przyciemnianie delikatnie kącika wewnętrznego, zewnętrznego. Używam tutaj do tego na początek tego delikatniejszego odcienia. Zobaczcie, on jest lekko satynowy. Dzięki temu, że przyciemniamy tutaj kąciki, jednocześnie przybliża nam się i centruje całą twarz. Zobaczcie, to jest taki pędzelek stożek w postaci jakby takiego postawionego trójkąta. Bardzo fajnie mi się nim blenduje na większych powierzchniach. Ta technika jest też bardzo dobra przy właśnie oczach urody azjatyckiej. Dlaczego? Ponieważ ta powieka jest taka bardziej płaska i lekko uwypuklona w tej części powieki nieruchomej, a praktycznie jest niewidoczna powieka ruchoma. Dzięki pracy w ten sposób, właśnie tego wykorzystaniu techniki Spotlight, możemy, przyciemniając kąciki wewnętrzne i zewnętrzne, uzyskujemy większą plastyczność oka. I oko wówczas będzie rozświetlone w części środkowej, dzięki czemu będzie tutaj bardziej wysunięte, a środkowa, wewnętrzna część i zewnętrzna będą cofnięte, czyli uzyskamy naprawdę bardzo ładny kształt oka, jakbyśmy tak modelowały w formie takiego migdałka. Uwagę, mogę wprowadzić też bardzo fajnie już w linię brwi. Ten cień w linii brwi, ten drugi odcień jest satynowy i nałożę go w części centralnej oka. Odcień rozświetlenia części środkowej oka teraz jeszcze wzmocni Superstar Powder MAC Pro. Do tego użyję takiej kuleczki na część środkową, większą ilość blasku. Też używam tej samej paletki cieni do wzmocnienia linii brwi. Dołem wyprowadzam linię brwi bardziej prosto. Teraz nakładam eyeliner w postaci pisaczka. Przedłużam delikatnie kąciki zewnętrzne i delikatnie przedłużam też kąciki wewnętrzne. Ciemne punkciki wewnątrz powodują przybliżenie oczu do siebie bardziej. Teraz przechodzimy do makijażu rzęs. Dolną linię rzęs nałożyłam odrobinę eyelinera i jeszcze leciuteńko podkreślę dodatkowo tym brązem. No cóż, został nam jeszcze tylko róż i usta. I używam tutaj tego produktu. Jest to Fat Cream MAC Pro, który nałożę już delikatnie na usta. Nakładam ten produkt tylko na środkową część ust. Daje tu naturalny look, świeży look i powiększone usta. I delikatnie na czubek
z samego nosa. Zupełnie na końcu brudki, zobaczcie tutaj. Ostatni element. Ten pyłek to Star Powder. Delikatnie w kąciki oka. Czubek noska. Ważny bardzo moment na łuku kuchniowego. Na wykończenie, jako że to jest lato, a lubimy blask, rozświetlacze delikatnie nakładam już na kości obojczykowe i środek szyi. Mamy wykończony makijaż. I teraz zobaczcie Cheryl. Cheryl, how are you feeling? I'm feeling really good. This looks really pretty on me. And some of the techniques I don't know before, Yeah. but know that today, after this, I learned some new techniques from mommy. Thank you. Thank you, Cheryl, my makeup artist. from Singapore on Bali. Now we are in Bali. Yes, bye bye.